Wiem, jakie macie w sobie pytania, tak myślę, że wiem. Wszyscy je dzisiaj mają. Od kilku dni wszyscy je mają. Sięgnąłem sobie dzisiaj po południu do bardzo ważnej encykliki Jana Pawła II, Evangelium Vitae. Zajrzyjcie do tej encykliki. To nie problem wydrukować dla was encyklikę papieża. Na milionach stron rozmaitych jest. Nie? Evangelium Vitae. I jest tak, że nieraz mnie o to pytają ludzie, czy kiedykolwiek Jan Paweł II nauczał czegoś w sposób nieodwracalny i nieomylny. I w tej encyklice papież użył 2 razy formuły, która oznacza, że naucza w sposób nieomylny. I ta formuła brzmi w ten sposób, że władzą, którą Chrystus przekazał Piotrowi i jego następcom. Władzą, którą Chrystus przekazał Piotrowi i jego następcom. Oświadczam. To znaczy, że Jan Paweł II miał wolę zdefiniować to w sposób ostateczny. I to, co oświadcza, to jest pewne minimum. Papież oświadcza za pierwszym razem, że zabicie niewinnego człowieka zawsze jest nieporządkiem moralnym. I po drugie, znów przywołując tę samą formułę, że przerwanie ciąży jest nieporządkiem moralnym. Zawsze. To nie oznacza, jak to się ma przekładać na prawo stanowione, prawo państwowe. Papież nawet mówi tak, że to jest takie prawo, którego żaden prawodawca ani nie może nadać, ani nie może go zabrać. Ani nadać, ani zabrać. Jakiekolwiek będzie prawodawstwo w naszym kraju, my będziemy szli za tym przykazaniem, które jest przykazaniem Boga, które jest, tak jak mówię, ogłoszone z całą mocą przez papieża, z całą intencją powiedzenia nam, to jest nauczanie nieomylne. Nie dlatego, że papież jest taki mądry, nie dlatego, że Kościół zjadł wszystkie rozumy, tylko dlatego, że z uwagą czyta i słucha prawo Boże i tak je odkrywa. I akurat w tym odkryciu tu nie ma ani cienia wątpliwości. To nie oznacza osądu wobec kogokolwiek, to nie oznacza prostego przełożenia się na zasady prawa cywilnego, ale to oznacza nasz porządek myślenia, który jest poddaniem się Bogu. I tak jak mówiliśmy, z miłością, z umiłowaniem tego prawa, w wolności królewskiej. Musiałem wam to powiedzieć. Gdybym tego nie powiedział, czułbym się zupełnie nie w porządku. Nie wiem dlaczego wasze rekolekcje akademickie w tym roku zaczynają się w ten sposób. Ale musimy też i ten czas, i te wydarzenia czytać w sposób właściwy dla siebie.